Cześć, witajcie. Jesień w ogrodzie, generalnie zimniej niż zwykle. No dzisiaj nie jest aż tak zimno, 7 stopni, ale deszcze, opady deszczu zniechęcają właśnie do robienia czegokolwiek. No, najlepiej spędzać ten czas przy kominku, w ciepełku. Jednakże dzisiaj sobie zrobimy mały kurs po ogrodzie i zobaczymy, co tam się pozmieniało ciekawego. O, jesień pełną gębą w ogrodzie. Jak widzicie, orzeszek zrzucił już praktycznie wszystkie liście. No, natomiast czekam, aż zrzucą orzechy laskowe. Także to będzie finalne sprzątanie, myślę wtedy. Chociaż wam powiem, jak zacząłem tutaj mieszkać i przez 3 sezon sprzątałem te liście, to jednego sezonu z jakichś tam przyczyn, nie wiem, czy byłem przypracowany, nie posprzątałem i w następnym sezonie ta trawa nigdy nie wyglądała tak dobrze, jak właśnie w momencie, jak te liście zostały, nie? Także, a tu jeszcze z ciekawostek wam pokażę. Sumak octowiec i jednosezonowa roślinka, ona ma ponad 2 metry. W ciągu jednego sezonu, czyli jakichś 6 miesięcy wyrosła, także niektórzy uważają, że pięknie, zwłaszcza na jesień, jak takie czerwone liście są, ale jak widzicie, zobaczcie, tutaj 2 odnóżki i tam po prostu w tym sezonie jakoś przeuważyły mnie. Tu tak samo jeszcze możecie zobaczyć, z tych martwych końcówek już wyrastają nowe, nie? No ale jak chcecie zobaczyć mój poprzedni film o sumaku, to w prawym górnym rogu ekranu pojawi się odnośnik. Winogronka zrzuciły już wszystkie liście, także sprawa załatwiona, można powiedzieć. Kiwaj, tak sobie powolutku rosną, ale słabo im to idzie. Miałem nadzieję, że w 3. sezonie już będą owoce, a tu jednak troszkę więcej czasu mija i nie wiem, może za mało słońca, chociaż z drugiej strony w miejscu, gdzie jest nasłonecznienie, to większe i też mam tam kilka kiwi, to inaczej za dużo słońca, także to chyba taka roślina pomiędzy za mało słońca i za dużo słońca. Tu taką jedną kanę wstawiłem. Eksperymentalnie zostawię kilka kan, bo tu nie jest klimat aż tak zimny jak w Polsce. Właściwie w zeszłym roku to było najzimniej, to było maksymalnie -5 stopni, gdzie w poprzednich sezonach, jak sprawdzałem tak historycznie w internecie, to było jakieś -2,6 stopnia, także nie jest aż tak tragicznie. No, dam wam znać, czy kany przezimują dobrze, czy też nie. Te kany z przodu wykopałem. No już nie pokazywałem, jak wykopuję. Dałem je na przechowanie do takiego suchego miejsca i zobaczymy, jak one sobie poradzą. No tutaj jedna malutka została cebulka. To też zobaczymy. No tu widzicie, wszędzie liśćmi zabezpieczone. To jest orzecha. Jeżeli zaszkodzi to roślinom, to na pewno się o tym dowiecie w pierwszej kolejności. Też poza tym większość materiału z kompostownika trafiła na warzywniak, także to generalnie po sezonie wiosenno-letnim było kompletnie pełna. No i cały ten materiał moja małżonka spożytkowała właśnie, pościeliła nim właśnie warzywniak. Cały ten materiał został użyty. Tu jak widzicie, na warzywniaku już kompletnie rozłożone liście, a może jeszcze jedna partia trafi, także też jeżeli plony w przyszłym sezonie będą nieurazajne, to na pewno o tym się dowiecie. Tutaj mimoza, moja małżonka ją opatuliła workami, ale jak widać wiatr prawdopodobnie zrobił swoje. Nie wiem, czy to dobry pomysł, myślę, że mimoza da sobie radę. A poza tym dzisiaj jest 7 stopni, słonecznie, także sympatycznie. No natomiast jedna z kurek coś sobie uszkodziła. Klatkę piersiową prawdopodobnie. Jeden dzień było dobrze. Wszystko pięknie, ładnie, pięknie. Natomiast na wstępnym dniu nie mogła chodzić.
A tu nie mamy monitoringu, także nie wiadomo, czy jakaś bójka między kurami, albo może po prostu jakoś upadła w niespotykany sposób i sobie zrobiła trochę krzywdę. No ale na razie 4 dni tak siedzi i zobaczymy, jak to się rozwinie. Jednakże, jak widać, zbiory udane. No tu jeszcze następne kany. Także też będę je testował, czy uda się je przezimować w warunkach właśnie takich bez wykopywania. No, zobaczymy, czy te warunki właśnie moje się tutaj sprawdzą, życia we Francji, czy też nie. No, generalnie, jeżeli chodzi o kany, to mam tyle nasion i tyle jeszcze jest w szklarni, że też jak nie przeżyją, to nic takiego się nie stanie, no ale też jestem ciekaw, nie? Jak widać się rozgałęziają już coraz to nowe, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A jeszcze oprócz tego zostawiłem kilka roślin. To są rośliny takie właśnie cebulkowe, także myślę, że dadzą radę. Sprawdzimy. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. A tu coroczne czyszczenie naczyń miedzianych. To taka tradycja mojej małżonki. Tak wynika, że nie za dużo robię w tym domu.